Jak urządzić małe mieszkanie? No mówi się, że ściany nie są z gumy. No i to jest oczywiście prawda. Mimo wszystko jesteśmy w stanie malutkie mieszkanie zrobić funkcjonalnie. Dzisiaj skupię się na 3 takich sposobach. Ogólnie będzie 10 różnych pomysłów, jak zwykle, ale 3 takie kategorie. Jedna to jak samemu ewentualnie zrobić albo zakupić jakie meble, żeby były bardziej funkcjonalne. Na przykład pokażę Wam, jak stworzyć takie biurko. Prosiliście o to, biurko dekoracje. Prosiliście o to, więc nie ma sprawy. Druga rzecz, jakie sprzęty kupić, które zastąpią inne. Dzięki temu będziemy mieli jeden sprzęt, który zajmuje zdecydowanie mniej miejsca, a jest fajny, funkcjonalny, praktyczny. Trzecia rzecz, jak wykorzystać to miejsce, które już mamy w kuchni, w szafach i tak dalej. Jak zwykle, zanim zaczniemy, prośba, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, daj łapkę w górę, napisz komentarz, żeby nakarmić algorytm YouTube'a. Zapraszam do siebie na konsultacje, jeżeli chcesz zderzyć nasze pomysły, Twoje z moim, porozmawiać, jak Twoje mieszkanie, Twój dom ma być super urządzony. Zapraszam, link zresztą w komentarzach. Ok, zaczynamy. Pierwszy pomysł. W małym mieszkaniu często jest problem ze stołem, a jeżeli już go postawimy, no to kurczę, później mamy kłopot z przejściem, mamy problem na przykład z rozstawieniem łóżka, no bo te mieszkania nie zawsze są takie wielkie apartamenty 40-metrowe, tylko jak to teraz mówią na apartament na 28 metrów, duży, ładny, ustawny apartament. No ale wtedy w tym dużym, ładnym, ustawnym apartamencie, wiem, bo mieszkałem w takim, apartament, jest malutko miejsca. Zobaczcie na tą propozycję. Mamy stół. Stół bardzo fajny, bo tutaj spokojnie 5 osób usiądzie. No nawet można by było się pokusić o więcej, ale byłoby już ciasno. Ale jeżeli go nie potrzebujemy, fajnie zwijamy, zamykamy i jest ładna komoda. Uważam, że to bardzo fajne i praktyczne. Jak Wam się podoba, dajcie znać w komentarzu. Drugi pomysł podobny, właśnie jak wykorzystać tą przestrzeń, którą i tak już mamy na przykład na taką toaletkę, aby było funkcjonalnie, no można zrobić to na przykład tak. Mamy pufę schowaną, wsuniętą pod toaletkę. W toaletce, jak widać, jest bardzo fajnie, każdy centymetr wykorzystany, ale pod pufą również jest i szuflada, i miejsce, no w tym przypadku na kosmetyki, może być, kurde, po co komu tyle kosmetyków? O, dobre pytanie do Was. Serio? Aż tyle? No dobrze, no ale jak potrzebujecie, można iść w taką pufę. Zresztą dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmików, ale DIY, jak zrobić, nie wiem, różne ozdoby samemu, co byście chcieli i obiecuję, że będzie odcinek Farmhouse. Jeżeli chcecie jeszcze jakiś odcinek, piszcie w komentarzu. Ok, trzeci pomysł, to tak jak wspomniałem, można zastąpić jedno urządzenie. Zobaczcie na przykład na ten odkurzacz, który ja mam. Odkurzacz, który mam u siebie w domu, Dream H12 Dual, no przede wszystkim odkurza i myje. Ma szczotkę ulepszonej konstrukcji, dzięki temu nawet umyjecie przy krawędziach i odkurzycie oczywiście. Ma automatyczną regulację ssania i brud jest usuwany już za pierwszym razem, a nie trzeba tam fachlować po wiele razy, a nadal jest bałagan i brudno. Oczywiście mamy podświetlenie LED, także nie będzie wytłumaczenia, wszystko będzie widać, tak więc bez problemu wszystko odkurzysz. I co bardzo ważne, dzięki 6 akumulatorom, no dosyć długo odkurza, bo nawet 60 minut, a odkurza i myje, bo to robi za jednym razem 35 minut. I co ważne, jego obsługa jest prosta, no bo kto czyta teraz instrukcję? No, a tu naprawdę bardzo wszystko intuicyjnie człowiek zrobił pyk, ma i jest. Co jeszcze jest dla mnie bardzo istotne, jeżeli chodzi o ten odkurzacz, to że szczotka po umyciu podłogi sama się czyści i suszy. Wystarczy jeden przycisk. Odkurzacz, który w końcu się sprawdza, bo i bardzo dobrze odkurza i przede wszystkim myje, a nie tam rozciera brud, tylko myje, porządnie myje. Ale mówię tutaj o odkurzaczu, który zastąpi kilka innych asortymentów, ale na przykład taki Thermomix. Słuchajcie, ja byłem przeciwnikiem Thermomixu. Serio? Przez długi czas żona mnie namawiała, mówiła, ależ po co, przecież ty tak fajnie gotujesz. Gotuję dalej dobrze, zresztą. No. Nie powiedziałbym inaczej, ale nie, gotuję dobrze. Ale druga rzecz, mówię, no po co mam tu robot kuchenny, tu to. Po pierwsze, teraz nie mamy już robota, sprzedałem go faktycznie. Po drugie, czyli znowu gdzieś te pieniądze, bo to urządzenie nie jest najtańsze, ale nie musicie kupować innych. Po drugie, tamte urządzenia nie zajmują już Wam miejsca. No, trzecia rzecz, że faktycznie dużo sprawniej to wszystko idzie.
Dobra, czwarty punkt. I tu pokażę Wam, jak zrobić to biurko dekorację. To jest naprawdę fajny pomysł, bo na co dzień wielu osób nie potrzebuje mieć miejsca, gdzie usiądzie, będzie tam pracowało, coś robiło, tak? Ale mimo wszystko przyda się. Oczywiście, tak jak widzicie tutaj, no jest to wszystko do wykonania. Przy czym to akurat nie jest najprostsze, ale jest możliwe, jak widzicie, jest możliwe. Dekoracje, tu jest wypalone, są takie drzewka, cokolwiek sobie wymyślicie. A druga rzecz, można i bez ozdób, jeżeli zrobicie bez ozdób, to będą takie po prostu proste, ładne lamele. I to też samo w sobie jest dekoracją. Zobaczcie jeszcze te kilka sekund, efekt końcowy. No dajcie znać, co o tym myślicie. Ja uważam, że to jest naprawdę fajny pomysł. Piąty sposób, znowu taki mebel, który się fajnie składa. Jeżeli macie już tą możliwość i macie pokój gościnny jeszcze, kurde, w takim małym mieszkaniu, no to już jest apartament. No ale albo inaczej, wy macie naprawdę tak małe mieszkanie, że nie możecie sobie pozwolić na łóżko, może postawić na taki fotel. Fotel rozkładany, który jest na tyle szeroki, że spokojnie się jedna osoba, uważam, wyśpi. Gdybym był szuplejszy, to może dwie osoby, dobra. Ale ta jedna na 100%. No w pokoju gościnnym, ewentualnie, jeżeli wie, że to jest Twoje mieszkanie takie niedocelowe, to można się pokusić o coś takiego. Szósty punkt. Idziemy do kuchni. Teraz będą dwa takie pomysły na to pomieszczenie. Pierwszy, to już wspominałem kilka razy, ale to naprawdę jest fajna sprawa. Jeżeli nie masz miejsca w swoim domu, a potrzebujesz stół od czasu do czasu, bo powiedzmy na co dzień jesz przy stoliku kawowym, takim jak kiedyś pokazywałem, podnoszonym bardzo łatwo, szybko i sprawnie, to możesz postawić na taki blat. Jak widać, jest to możliwe, aby wykonać to samemu. Zastanawiam się, tak naprawdę nie jestem sam pewien, to pytanie do stolarzy, czy można przerobić już szafki, które mamy teraz. Jak podejrzewam, myślę, że tak, ale wiąże się to z większą przeróbką. No ale jeżeli są fachowcy, to niech oni się wypowiedzą na ten temat. Ósmy punkt, jak wykorzystać miejsce, które już mamy w kuchni. Ale nie tylko w kuchni. Zobaczcie tutaj. Półek często mamy za mało, w małych mieszkaniach za mało, w kuchni jest szafek półek. No ale jeżeli sprytnie to będziecie układać w tych szafkach, to wejdzie zdecydowanie więcej rzeczy. No, najlepiej zrobić bajzel, porzucać i tyle, ale przez ten bajzel wejdzie Wam 1/3 tego, co mogłoby Wam wejść. Ja wiem, że to jest czasami problem, tak poukładać, żeby pomieścić zdecydowanie więcej naczyń, ale jak wszystko, praktyka. Parę razy popróbujecie i na 100% wyjdzie. Tak samo w szafach. Jeżeli zastosujecie różne segregatory, to Wam się opłaci. Planuję odcinek, w którym pokażę więcej właśnie tego typu metod chowania, przechowywania. Jeżeli uważacie, że ma sens, to dajcie znać, to taki odcinek zrobię. Ale pytajcie się kilka razy, no nie wiem, jeżeli chcecie, nie ma sprawy, będzie. Kolejny punkt, pokazywałem Wam, jak to biurko można zrobić ładne, tak, dekoracje z biurkiem, a teraz jest ono bardziej skomplikowane, ale do zrobienia, jak widzieliście. A teraz prosta sprawa, tak naprawdę prosta sprawa. Zobaczcie tą półkę, która będzie biurkiem. No niedużym biurkiem, ale jeżeli potrzebujemy tylko od czasu do czasu coś napisać, zrobić, uważam, że jest ok. I znowu wracam do mebli Transformers. To jest 10., ostatni punkt. No słuchajcie, tak jak wspomniałem, bardzo często jest problem właśnie z łóżkiem w małym pomieszczeniu, w małym mieszkaniu. Chcemy, żeby to ładnie wyglądało, chcemy też się dobrze wyspać, no to co zrobić? Mamy rozwiązanie. Łóżko, jak widzicie, duże,
Powinno być wygodne, oczywiście to jest też kwestia materaca, to jest najważniejsze, nie patrzcie kupując łóżko na ramę, to jest tylko wygląd, ale materac jest przede wszystkim to, na co powinniście zwrócić uwagę. Dobrze, mamy łóżko, bardzo szybko można je schować i voilà, jest ładna, efektowna komoda, oczywiście w różnych kolorach mogłoby to być. Uważam, że kombinując, trochę myśląc już przy zakupie mebli, jesteśmy w stanie to nasze małe mieszkanie, apartamenty 20-parometrowe zrobić idealnie, że mimo niewielkiego metrażu będzie to bardzo funkcjonalne. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej takich pomysłów właśnie DIY albo na temat przechowywania w różnych szafach, szafeczkach i tak dalej. Jak zwijać krawaty? No, widziałem, ale bardzo fajny pomysł też. Krawaty i paski. Kurde, no. To zrobimy taki odcinek. Jak zwykle mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i przydał. Poproszę o łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie zrobiliście. Zapraszam do siebie na konsultacje, jeżeli chcecie obgadać Wasze pomysły. Ja oczywiście po takich konsultacjach robię spis, podpowiadam Wam, jakie meble, urządzenie kupić, czy kolory dobrać. Jeszcze raz, liczę na łapkę w górę, napiszcie komentarz, a ja na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć! Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.